Cześć, ja nazywam się Piotrek i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat konsoli Loupedeck CT. Konsoli, która jest od paru lat prawdziwym game changerem, jeśli chodzi o wszystkie profesje kreatywne, od obróbki zdjęć, edycji filmów itd., ale od samego początku, bo nie było tak kolorowo. Tak więc zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, kliknij kciuka w górę, subskrypcję i co tylko możesz. Pamiętaj, algorytmy nie śpią, a Ty na pewno chcesz być na bieżąco z nowymi materiałami. Dzięki. Kochani, z konsolą Loupedeck CT, bo dzisiaj o niej właśnie mowa, miałem okazję zapoznać się i poznać ją tak naprawdę już na początku roku. Wiem, że nie była ona wtedy jakąś nowością, ale na początku roku, w styczniu dokładnie, wypożyczyłem ją sobie na 7 dni z pewnej polskiej firmy, za co bardzo serdecznie dziękuję. Miał być efekt wow, a nie było. Dlaczego nie było? Dlatego, że w moich odczuciach konsola, czyli dodatkowe urządzenie do naszego segmentu, do naszego komputera, ma przede wszystkim pomagać, przyspieszać, ułatwiać pracę, bo na tym przede wszystkim nam zależy, na tym, żeby coś robić szybciej, sprawniej, łatwiej. Czy tak było? No na samym początku nie do końca. Na samym początku, oprócz tego, że jeśli chodzi o wizualne aspekty tej konsoli, naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Wszystko jest wykonane i wygląda bardzo high-endowo, o tyle sam software konsoli wówczas wymagał dużo cierpliwości, nie wiem czy tak to można nazwać, w każdym razie przyprawiał mnie trochę o zawrót głowy. Non-stop występowały jakieś lagi, non-stop coś nie działało, coś się wieszało, konsola się wyłączała, włączała. Działy się z nią różne dziwne cuda. Przez 7 dni testów, męczenia się z tym urządzeniem po prostu stwierdziłem, że kurde, jest ono fajne, ale nie na ten moment, nie na tą chwilę. Postanowiłem, że ją po prostu odeślę i na jakiś czas zapomnę o tym sprzęcie. No i tak się stało. Przez pół roku była cisza, później nadszedł wielkimi krokami Black Friday, no i co i gdzieś tam na horyzoncie pojawiały się coraz to ciekawsze oferty na zakup tego urządzenia, ale ja postanowiłem dokonać researchu najpierw w internetach i sprawdzić, czy coś się pozmieniało. No i kurczę, wszystkie znaki na ziemi, na niebie wskazywały na to, że z tym softem jest wszystko w porządku i kliknąłem ten magiczny przycisk kup, dokonałem zakupu, kupiłem konsolę w tej samej firmie, która wcześniej była tak uprzejma, żeby mi ją wypożyczyć do testów. No i konsola przyszła, zaczęła się zabawa, zaczęło się jej konfigurowanie, bo pamiętajcie, tak naprawdę, żeby ona działała i była funkcjonalna, wymaga ona po prostu waszego jakiegoś tam czasu, waszej uwagi, żeby na samym początku wszystkie te klawisze, pokrętła i tak dalej po prostu skonfigurować właśnie pod was. Nie ma co korzystać z gotowych szablonów, ja przynajmniej z takiego założenia wychodzę, bo ktoś to tam napisał pod siebie i czy jest to do końca najbardziej ergonomiczne? No w moich odczuciach nie. Dlatego pierwsze co, ja sobie po prostu skasowałem te wszystkie domyślne profile i zacząłem zabawę z jej możliwościami i z tym wszystkim, co ta konsola oferuje, a oferuje, uwierzcie mi, bardzo dużo. Po 2 dniach zabawy powróciły, że tak powiem, stare symptomy tego, że coś jest nie do końca tak? Jakbym to miał tak podzielić, to 60-70% pracuje w Final Cutie. Pozostałe części to jest Lightroom i to jest tak naprawdę gdzieś tam częściowo czasu do czasu Photoshop, więc na Final Cutie zależało mi najbardziej i na efektywnym montażu i wykorzystaniu tej konsoli właśnie w tym celu. I tu zaczęły się jakieś dziwne schody, którymi spotkałem się już w styczniu, a mianowicie takim lagi. Jeżeli ja przewijam sobie timeline, ja to chcę robić w sposób płynny za pomocą właśnie tego większego pokrętła. Wszystko ma chodzić sprawnie w czasie rzeczywistym. Jeżeli ja naciskam play, pauzę, to dokładnie takich efektów spodziewam się po timeline'ie, tak? Żeby nic się nie zacinało, nic nie przycinało, nie było jakichkolwiek opóźnień. Kurczę, one się w dalszym ciągu zdarzały. No ale jako, że urządzenie zakupiłem i już je miałem i przecież nie odstawię go i nie wyrzucę gdzieś tam w kąt, tylko zacząłem szukać tak naprawdę przyczyny.
No i akurat w moim przypadku przyczyna była bardzo prosta. Lubdeck przestał wspierać, podobno, tak się dowiedziałem, przestał wspierać główny plugin do Final Cut'a. Wszyscy rekomendowali, żeby przejść na Command Post i korzystać tylko i wyłącznie z funkcji, które udostępnia, umożliwia ten odrębny plugin specjalnie właśnie do takich dziwnych i bardziej zaawansowanych jeszcze celów. No i kochani, ponowny, można by powiedzieć, restart konsoli, konfiguracja jej od samego początku, właśnie tylko i wyłącznie z ustawieniami, z możliwościami, które umożliwia i udostępnia Command Post, nagle wszystko działa. Nie ma żadnych lag, nie ma żadnych zawiech. Wszystko po prostu tu śmiga jak dzikie. Pamiętajcie, że ta konsola umożliwia również wykorzystywanie akcji, makr. Możecie łączyć różne funkcje ze sobą. To, co wcześniej robiliście, nie wiem, przesunięcie kursorem gdzieś tam w dane miejsce, później skrót klawiszowy, żeby coś przyciąć i tak dalej. Tu możecie to wszystko zastępować jednym kliknięciem. Wszystko zależy od Was, Waszej głowy i Waszej tak naprawdę wyobraźni. Nie ma tutaj absolutnie żadnych ograniczeń. Dodatkowo to, co na chwilę obecną umożliwia Command Post, to przede wszystkim to, czego w ogóle plugin oryginalny Lubdecka nie dawał. Nie dawał takiej możliwości. Nie można było przydzielać pod ekrany dotykowe, przykład efektów, przejść i tak dalej. Za pomocą dodatku Command Post jesteśmy w stanie to wszystko zrobić. Jeżeli nawet stworzycie sobie jakiś preset, czy jakiegoś luta kolorystycznego, czy cokolwiek, zapiszecie to jako swój efekt, jako swój preset. Jesteście w stanie przyporządkować go tak naprawdę wszędzie, gdzie sobie tylko chcecie. Na początku urządzenie, tak powiem, ono z wyglądu jest naprawdę premium, tak? Tu nie ma do czego się przyczepić. Jest to solidna, chyba plastikowo-metalowa obudowa z aluminiowymi pokrętłami. Naprawdę to wszystko chodzi w sposób idealny, płynny, skok jest wyraźnie wyczuwalny. Ja czepiałem się tylko i wyłącznie z softu, ale widzę, że z każdym update'em to po prostu gdzieś tam ewoluuje i idzie w dobrą stronę, więc ja myślę, że ta konsola zostanie ze mną na dłużej. A kochani, wiem, że wielu z Was ma problemy z jej konfiguracją, tak? Konfiguracja wydaje się banalna na pierwszy rzut oka, natomiast jeżeli chcecie uzyskać efekty takie konkretne, naprawdę przyspieszające Wasz workflow, to już w następnym odcinku ja postaram się coś uchylić rąbka tajemnicy, jak to wygląda przede wszystkim z mojego punktu widzenia, jak to wygląda z punktu widzenia osoby, która siedzi, zajmuje się montażem wideo i nie tylko. A może gdzieś tam w kolejnych odcinkach pokażemy również, jak wykorzystać to urządzenie w Lightroomie. Jeśli tylko będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach. Ja jeszcze raz z mojej strony zachęcam do kliknięcia lajka w górę. Nie dla mnie, dla algorytmu. Subskrybujcie, bo wiem, że 90% osób, które ogląda ten materiał, jeszcze nie kliknęło przycisku subskrybuj, a to dla mnie osobiście bardzo ważne, bo chcę Wam dostarczać content tego typu i mam nadzieję, że będzie się Wam podobał i do następnego. Trzymajcie się, pa!